Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wspieraj nas na patronite.pl/Maciej Orłoś. Rosjanie skazani na podróbki, także na podróbkę demokracji. Kiełbasa wyborcza i mięsna. Co je łączy? Nikt nie chce wiedzieć, jak jest robiona. Nieczynne z powodu, że zamknięte. Nowy terminal pasażerski w Gdyni, otwarty jesienią, nadal nie obsługuje pasażerów. Krystyna Pawłowicz i Lech Wałęsa w jednym teamie miłośników metalu. Z jakim przesłaniem zgłosił się do WTS-u Zorro? O tym wszystkim już za chwilę w telegraficznym skrócie. Czwartek, 21 kwietnia. Wнимание, tu Marcin Orłowski. Zapraszajem na w dalekopisyjnym akronimie. Proszę bardzo, ktoś próbował przejąć sygnał. I teraz to znowu ja, Maciej Orłoś, i w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. To mi wyglądało na jakąś marną, nieudolną rosyjską podróbkę. Żenada. Shame on you! Chciałbym oświadczyć naszym agresywnym sąsiadom z centralą w Moskwie, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z sankcjami jest natychmiastowe zakończenie agresji w Ukrainie, a nie zastąpienie zachodnich produktów rodzimą tandetą. Rosjanie jednak nie chcą słuchać. Tymczasem zachodnie sankcje wkrótce mogą sparaliżować cywilny ruch lotniczy na terenie Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie linie lotnicze co prawda działają na rynku wewnętrznym, ale co z tego, skoro samoloty mają zachodnie? Wiele bezprawnie zagarniętych po wybuchu wojny, bo były tylko dzierżawione, a ci, którzy je wydzierżawili, po 24 lutego postanowili się z tej dzierżawy wycofać, więc co zrobili Rosjanie? Mówiąc wprost, ukradli te samoloty. Ale to nie rozwiązuje problemu. Samoloty muszą być nader często serwisowane, a do tego potrzebne są oryginalne części, których rzecz jasna nikt do Rosji nie dostarczy, bo sankcje. Rosjanie wprawdzie zamierzają zacząć produkować własne części zamienne do zachodnich maszyn, ale to nie jest takie proste. Nie chodzi o śrubki i nakrętki. Jeden błąd konstrukcyjny w części zamiennej może zamienić samolot w latającą trumnę. No cóż, powodzenia. W każdym razie nie zachęcam do latania aeroflotem. Nigdy. Nawet jeśli wojna się skończy, oby jak najszybciej, i zostaną zniesione sankcje. Ich samoloty już zawsze będą podejrzane. Żeby było jasne, jestem za tym, żeby sankcje obowiązywały jak najdłużej. No więc tak, zaufanie do sprawności rosyjskich statków powietrznych jest co najmniej tak niskie jak do większości polskich polityków, czyli mizerne. Najnowszy sondaż CBOS-u pokazuje, że dwóm, jeśli brać pod uwagę poparcie dla ich partii, najważniejszym polskim politykom, czyli Donaldowi Tuskowi i Jarosławowi Kaczyńskiemu, nie ufa 111% ankietowanych. No, powiedzmy, że tak by było, gdyby to policzyć według reguł matematyki glapińskiej. Według tej normalnej to idą łeb w łeb i mają po 50 kilka procent w statystykach braku zaufania. A depcze im po piętach kto? Nasz ulubiony Zbigniew Ziobro. Równie ciekawe są badania pokazujące zaufanie. Pierwszy jest prezydent Andrzej Duda, a potem Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski. Szczególnie jeśli chodzi o Hołownię i Trzaskowskiego, to się wcale nie dziwię, biorąc pod uwagę ich ostatnie działania. Jakie? Nie słyszeliście? No właśnie, o to chodzi. Sondaż pokazuje, że ewidentnie bardziej ufamy tym, o których pracę mało wiemy. To podobnie jak z jedzeniem parówek. Jeśli ktoś wie coś więcej o procesie ich produkcji, ufa im znacznie mniej. Skoro wspomniałem o Donaldzie Tusku, to dodam, że zdecydował się ostatnio na odważny krok. Udzielił wywiadu jednemu z najbardziej niechętnych Platformie Obywatelskiej i Tuskowi w szczególności medium w naszym kraju. A nie, sorry, to był wywiad w tygodniku Polityka. W każdym razie lider największej partii opozycyjnej mówił w nim o swoich planach. Powiedział, że jego partia ma doświadczenie w wygrywaniu z PiS-em, co jak rozumiem stawia ją w uprzywilejowanej pozycji względem innych partii spoza koalicji rządzącej. Zapomniał tylko, że dawno temu, kiedy PiS powstał, to najpierw wygrało z nim SLD. I gdzie jest teraz SLD? No właśnie. Albo gdzie jest kierujący wówczas Sojuszem Lewicy Demokratycznej Leszek Miller? A, wiem, jest teraz
eurodeputowanym Koalicji Obywatelskiej. Tak się zastanawiam, może my po prostu mamy takich rządzących, na jakich zasłużyliśmy? Śmiejemy się z Kaczyńskiego i Tuska, albo z Ziobry i Nitrasa, albo z Czarnka i Czarzastego. No niestety, cytując wybitnego ukraińskiego swoją drogą, tak, ukraińskiego, urodzonego w Ukrainie pisarza Mikołaja Gogola, z czego się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie. No nie wiem, może zbyt surowo oceniam. Nie wszystko, co nas dotyka, jest naszą własną Polaków zasługą czy winą. Nie wiem, jakie grzechy musielibyśmy bowiem popełnić, żeby zasłużyć na to, co serwuje nam za publiczne miliardy Jacek Kurski. Tymczasem w kwestii finansowania TVP docierają do nas kolejne ciekawe wieści. Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w 2021 roku KPRM wydała 16,5 miliona złotych na zakup czasu antenowego u swoich druhów z Woronicza. Tym, uwaga, około 1,5 miliona złotych na promocję Polskiego Ładu. Przypominam, że promowano Polski Ład, który potem właściwie całkiem wyrzucono do kosza, bo był tak tragiczny, że nawet państwowi urzędnicy skarbowi się zbuntowali. Niestety nie wiadomo, ile zapłacono za materiały promocyjne w serwisach informacyjnych TVP Info, czy w Wiadomościach, Teleekspresie i Panoramie, bo chyba mi nie wmówicie, że pracujący tam tak zwani dziennikarze robią to, co robią, za samą pensję. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio Państwowa Agencja Informacyjna pokazała nagranie ze wzruszającego wydarzenia. Przywódca państwa podarował luksusowe mieszkanie swojej ulubionej prezenterce głównego publicznego serwisu informacyjnego. Danuta Cholecka cieszy się z zadowalającego metrażu i okien od wschodu. A nie, przepraszam, pokręciłem znowu. To Ri Chun-hee, której mieszkanie w podziękowaniu za wieloletnią służbę na rzecz państwa Kimów podarował jej Kim Jong-un, krwawy dyktator Korei Północnej. Pomyliło mi się i to głupio, bo nie ma co jednak porównywać zasług Danuty Choleckiej dla państwa Kaczyńskich z zasługami Ri Chun-hee dla reżimu. Nie ma też co porównywać Jarosława Kaczyńskiego z krwawymi dyktatorami, bo to oczywiście i na szczęście gruba przesada, ale propisowska propaganda stara się jak może, by dążyć do osiągnięcia daleko i niedaleko wschodnich ideałów. Ze wschodu przenosimy się na północ, do Gdyni. W tamtejszym porcie we wrześniu uruchomiono nowy terminal dla promów. Było pięknie, dygnitarze, uroczyście, była radość i pochwały, a wkrótce potem zamknięcie. What? Bo zmieniły się wymagania przeciwpożarowe i teraz terminal trzeba do nich dostosować, zanim zostaną wpuszczeni pasażerowie. No coś niesłychanego. To jest w Polsce coś niespotykanego i nigdy się nie zdarza, żeby przedsiębiorstwo zaskakiwać nowymi wymaganiami. No wiecie, na przykład zmienianiem prawa podatkowego uchwalanymi z dnia na dzień nowymi poprawkami do ustawy. Albo zapowiadaniem, że się nie wprowadzi jakichś obostrzeń, a potem się je wprowadza lub na odwrót. Albo wydawaniem decyzji administracyjnych z rocznym opóźnieniem niemal w przededniu wygaśnięcia koncesji na działalność. No nie, takie rzeczy w Polsce niemożliwe. Coś bardzo złe rzeczy się dzisiaj dzieją. Tymczasem sędziowie tzw. Trybunału Konstytucyjnego nie chcą ujawniać majątków. Co ciekawe, dwoje z nich, Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz, kiedy jeszcze byli posłami, poparli ustawę nakazującą sędziom Trybunału jawność majątków. Pewnie nie spodziewali się jeszcze wtedy, że sami zostaną sędziami. No, nic dziwnego, nikt się tego nie spodziewał. Krystyna Pawłowicz kiedyś w jednym z poselskich oświadczeń majątkowych wykazała, że posiada metale przemysłowe warte 120 000 złotych. Mam podejrzenie, że majątek pani Pawłowicz stanowił depozyt materiałów służących do zakuwania łbów jej partyjnych kolegów i koleżanek. Ha! A teraz już kącik kulturalny Antosia Orłosia, w którym to kąciku nie będzie metalu, nawet przemysłowego, albo będzie metal, choć nie przemysłowy, albo nie będzie żadnego metalu. Skąd ja mam wiedzieć, naprawdę? Witam
Witam, dziś w kąciku kulturalnym, no nie będzie metalu rzeczywiście, będzie za to breaking news, czyli zaczynamy od wiadomości, na którą czekał cały literacki świat. Otóż pani Olga Tokarczuk zapowiedziała kolejną swoją powieść. Książka nosi tytuł Empuzjon i będzie opowiadać, jak sama autorka mówi, o prawdzie o świecie, której za wszelką cenę nie chcemy do siebie dopuścić. Być może to pozycja obowiązkowa dla pana Antoniego Macierewicza. A teraz w kąciku film i polecam państwu film Drive My Car, japoński laureat tegorocznego Oscara. Myślę, że warto obejrzeć, chociaż spodziewałem się, że będzie dużo lepszy, to znaczy jest to dobry film, ale miałem nadzieję na więcej. No nie polecam natomiast serialu Anatomia Skandalu, który z każdą retrospekcją wydawał mi się coraz głupszy, a już końcówkę uznałem za wyjątkowo idiotyczną. No nic, czas w kąciku również na muzykę i zespół Anna Karenina w utworze Crazy Hearts. We are the crazy hearts and we can't stop walking like the blind. We are the crazy hearts and we can't stop living in a lie. We are the crazy hearts and we can't stop walking like the blind. We are the crazy hearts and we can't stop living in a lie. Stop living in a lie. Stop living in a lie. Zostając jeszcze chwilę przy muzyce, jak donosi Super Express, jeden z naszych byłych prezydentów upodabnia się do nieżyjącej gwiazdy metalu Lemmiego Kilmistera. Lech Wałęsa coraz bardziej przypomina lidera Motorhead, zwłaszcza jeśli chodzi o wąsy. No i spoko, jestem za, a nawet przeciw. Best story I ever heard. Wiele brakowało, a zapomniałbym o zachęceniu Was do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, śledzenia profilu na Facebooku, Instagramie, Twitterze, a także wsparcia WTS na Patronite. Kto może i chce, niech wpłaca. Nawiasem mówiąc, wiem, kto nie może. Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie. W związku z sankcjami nie dostają przelewów z Moskwy, a kończy im się gotówka. Jak żali się ambasador, niedługo może im zabraknąć kasy na zapłacenie rachunków. Trwa wyścig z czasem, słuchajcie. Kto szybciej przestanie być wypłacalny? Placówka dyplomatyczna czy całe państwo rosyjskie? Rosjanom radzę przypomnieć sobie znane powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, choć na inne źródła szczęścia też nie mają raczej w najbliższym czasie co liczyć. Bardzo mi przykro. I jeszcze Zorro. Słuchajcie, niesamowita sprawa, naprawdę. Zadzwonił do mnie Zorro. I w związku z agresją Rosji oświadczył, żeby jego Z nie kojarzyć z tym Z rosyjskim. On nie chce mieć z tym nic wspólnego. No to wam niniejszym przekazuję. No i jeszcze jedna sprawa mi się przypomniała. Podobno niejaki Ramzan Kadyrow znowu grozi, straszy i ostrzega i wzywa Ukrainę do poddania się. On tak już od 24 lutego i jakoś mu nic nie wychodzi. Jakby to powiedziano w Ukrainie, idi na wiecie co, a po polsku spadaj na drzewo lub po prostu spierciulu. Teraz to już naprawdę koniec. Trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia.